Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wyciągałem miskę z silnika BMW M54 B30. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem poprosić Was o subskrypcję mojego kanału i podziękować wszystkim subskrybentom, którzy już to robią. Jest Was już 572. Dziękuję serdecznie. Przechodząc do tematu miski olejowej, pokażę Wam, gdzie znajduje się jaka śrubka, z której strony miska olejowa jest przykręcona i jakiego klucza musiałem użyć, żeby to wykręcić. Także zapraszam do oglądania. Dobra, i teraz tak wygląda miska olejowa. Fajnie, nic nie ma. Teraz można śmiało sobie brać i odkręcać wszystko. Tutaj jeszcze jest parę rzeczy, jak to, do odciągnięcia miski, bo to jest też przy misce olejowej. Tutaj ten brakiet trzeba będzie wykręcić. Sensor. Aha, tu idzie ten bagnet, ale to bagnet sobie wezmę go i wyciągnę górą. Jakby. I jeszcze tylko to odkręcę. I będzie można dostać się do miski olejowej. Także biorę się za robotę. To najpierw sobie odkręcę tutaj. Idzie chyba 8 do środka. Dyszka. Obecny sensor. Super. Też go sobie tutaj zawieszę na górze. Silnik jak widać lata, ale się trzyma. Tylko. Teraz sobie odkręcimy tutaj. Co tu widzę, że idzie raz, dwa, dwie na pewno. Później zobaczę, co tu jest pod spodem. Pod tym na razie widzę, że idą dwie. Aha, no taki. Tu na klucz w rozmiarze E. Także spróbuję sobie tutaj wziąć i dopasować coś. Zobaczymy, czy dam radę w ogóle, bo tu tak mało miejsca jest. Tak pasuje ten 12. Znaczy, jak jakoś kurwa odkręcę. Zaraz zobaczymy. Tutaj duża grzechotka za chuja nie podchodzi. Byliś tu mądry jakiś wiersz. Jedna jest. Teraz druga na E11. Skurty nie chce wyjść, no. Już. To już mamy dwie. Tylko czego tutaj wchodzi łebek E11? Wchodzi tutaj też, ale nie chcę. Spoko. 2 razy śruba E11. Dobra, coś jeszcze. Tutaj trzeba tą skrzynię. Tylko jeszcze wezmę sobie latarkę i zobaczę. Jest. Dwie są ukryte tutaj w dziurach. I to chyba było na tyle. Już to będzie można sobie wziąć i tak odkręcić. Dobra, to wyciągnę teraz bagnet. Jak widać, bagnet tutaj, o tu jest przykręcony na śrubę 6 mm. Idzie klucz numer 10 i po prostu odkręcę tą śrubę i wyciągnę go do góry. Tam jeszcze muszę odpiąć od odmy zlew oleju. Jest przykręcony na opaskę po prostu i to by było tyle. Dobra, także biorę to, zrobię. Dobra, poluzowane. Przewód olejowy odkręcam od spodu, ponieważ jest mi tak wygodniej. Mam tam na tyle miejsca, żeby to zrobić bezstresowo. Dobra, przewód z odmy ściągnięty, jeszcze tylko śrubka. I bagnet można sobie wyciągać. A ta śrubeczka wraca na miejsce, żeby było wiadomo, co tu było przykręcone. Dobra. I bierzemy się dalej za odkręcanie miski olejowej. Przymierzę sobie teraz, jaki to klucz idzie.
Niech wejdzie. Chyba 10. Spoko, to jest minus 10. Jest ok. A gdzie jest teraz ta? Mała grzechotka. Jedziemy, najpierw pójdą te dwie. Tylko że jeszcze widzę, że tu na górze jeszcze jest śrubka do odkręcenia na klucz E11. Było 3. Jest i trzecia. Wszystkie są te same, taki sam rozmiar E11. Spoko, idziemy dalej z tymi małymi. Ona jest na bok, to jest tutaj. Dobra. Czyli tak, z tej strony idą do środka dwie krótsze, na bokach idą dwie długie. 3, raz, 2, 3 na klucz E11. I teraz już wszystko mogę odkręcać sobie chyba dookoła. Nic tutaj nie trzyma. Także jedziemy z koksem. Chuj zajebany w dupę, no. Dobra. Więc poodkręcałem, zrzuciłem sobie filmy właśnie z telefonu, żeby sobie zrobić miejsce. W międzyczasie podkręcałem wszystkie śrubki od miski olejowej, jakie się w niej znajdowały. I więc tak, są 3, które wchodzą od boku, od strony skrzyni biegów, tak? I od spodu są 4 takie. 2 krótsze, 2 dłuższe na brzegach i 21 takich krótkich, z czego z jednej strony u mnie od strony pasażera jest 9, z drugiej jest 8 i z przodu jest 4. Tak, także tak to wygląda. Z tej strony tak. Tutaj jest łebek na E11 rozmiar, a cała reszta to są dziesiątki. I mówię, jeszcze Wam pokażę, jakiego klucza do tego użyłem, bo to jest bardzo ważne. Oj tak, i żeby odkręcić, bo ta strona jest od tej strony, gdzie jest bagnet w misce olejowej, tak? I jest bardzo ciężki dostęp, żeby to wykręcić. Taką zwykłą nasadką nie mogłem tego w ogóle sięgnąć, bo ani na przedłużce, ani w żaden sposób. Zrobiłem to dopiero o taką nasadką i ona była na tyle wystarczająca. O, i jeszcze z taką przedłużką, tak? To wchodzi jedno w drugie jakby, o, w ten sposób. I z taką przedłużką i z taką grzechotką, tak, gdzie tu też elegancko wchodzi o w ten sposób. W ten sposób dało radę odkręcić te 4 śruby, gdzie jest bagnet, jakby w misce olejowej. I ponieważ tam było utrudnione jeszcze, bo idą przewody od chłodzenia oleju do skrzyni biegów wzdłuż tej miski. I od góry przeszkadzało właśnie te przewody, a od dołu to wybrzuszenie w misce olejowej na bagnet. Dlatego mówię, było utrudnione i dzięki temu kluczowi po prostu udało mi się wykręcić bez jakiegoś większego problemu. Także mówię, jakby ktoś się za to zabierał, to lepiej, żeby się przyszykował po prostu, że no będzie pod górę, tak. Także dobra, to tyle. Zostawiłem sobie jeszcze ściągnięcie miski dla Was, tak, żebyście też zobaczyli, jak to wygląda. Więc jak mówiłem wcześniej, to już wszystkie śrubki są podkręcone. Wezmę teraz i... Szlaka zielona. O, słuchaj, już dziadu.
tutaj jest. Przydałoby się jeszcze wziąć. Czyli będzie problem, żeby ściągnąć tutaj te kuźwa. Pompę też będę musiał wziąć. Na razie to sobie wezmę i odkręcę smoka. Bo chcę sobie wymienić panewki też, no nie? Bo mówię, jest tak dużo roboty przy tym po prostu, że nie wymienić panewek przy okazji, no to po prostu by mnie serce bolało. Także co, miska idzie na bok, a my odkręcamy te smoka, pompę oleju i osłonę. Idziemy. Ale to nie było tak źle, jest tutaj bałagan, tak? Jeszcze w tej misce, zresztą zaraz wam pokażę, to zobaczycie. Ale nie było aż tak źle. Dobra. Więc tak wygląda moja miska olejowa. Jest, jak widać, syfu. W sumie myślałem, że to nie jest tak źle, ale teraz jak się przyjrzałem, to wcale nie jest też tak cudownie. Światło jest. Teraz widać. Dobra, także weźmiemy teraz się tego, pozbędziemy, wymyjemy sobie miskę, żeby to miało ręce i nogi, i będziemy czekać na panewki, aż przyjdą. Uszczelka już jest, także trzeba tylko panewki wymienić i będę mógł składać do kupy. Dobra, to bierzemy się za robotę. W tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że moje wysiłki na coś się wam przydadzą w czasach, gdy usługi mechaniczne są tak drogie, a części do naprawy samochodu wcale nie są tańsze niż te usługi. Warto jest robić dużo rzeczy przy swoim samochodzie samemu i pamiętajcie, że nikt nie zadba lepiej o wasz samochód jak wy sami. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!